No to testujemy tą nową kamerę. Günaydın. Tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja. i Nuri, oczywiście. Mówię, że testujemy nową kamerę. Jak pewnie zauważyliście, była chwilę przerwa na kanale, bo zepsuła mi się kamera i musiałam ją wysłać do serwisu, do naprawy. Na szczęście miałam tą kamerę jeszcze na gwarancji, bo okazało się, że naprawić jej się nie dało, ale w ramach gwarancji przysłali mi zupełnie nową kamerę, jeszcze nieużywaną, oryginalnie zapakowaną prosto z taśmy produkcyjnej, więc zobaczymy, czy się sprawuje tak samo jak tamta. I nagrywam w końcu dla Was vloga. I no, trochę się będzie działo. Zabieramy Was ze sobą dzisiaj w trasę. Jedziemy do Nuriego szkoły. Właściwie zakończył się już rok szkolny. W piątek Nuri rozdał świadectwa. No ale ten rok szkolny zakończył się dla uczniów, dla nauczycieli jeszcze nie, bo jeszcze przez cały tydzień nauczyciele mają takie zebrania podsumowujące cały rok szkolny, przemowę od ministra edukacji, takie rzeczy. No i też w tym ostatnim tygodniu zawsze jest takie spotkanie pożegnalne, dlatego że, no jak już wiecie, nauczyciele się przeprowadzają, odrabiają najpierw służbę wschodnią, a później już się stąd wyprowadzają na zachód Turcji, czy tam do swoich miast rodzinnych. No i te przeprowadzki zawsze odbywają się latem, więc no, na koniec roku szkolnego nie wiadomo jeszcze od września, kto do danej szkoły wróci, jaki będzie skład, jaka będzie kadra, więc no, jest zawsze takie spotkanie też pożegnalne, bo być może już w innym składzie później we wrześniu nauczyciele się spotkają. No i dzisiaj właśnie takie spotkanie będzie. Będziemy robić u Nurego w szkole grilla z nauczycielami. Zabieramy Was teraz ze sobą, pokażę Wam trochę z tego grilla i jeszcze parę innych, myślę, ważnych rzeczy Wam później w trakcie powiem. A teraz już jedziemy. Evet. Orada bir yerde poşetin içindeydi. Bak sol tarafında. Zobaczcie, mamy takie szpikulce tutaj na grilla. To jest mięso wołowe i mamy też tłuszczyk, słoninkę. I na zmianę będziemy teraz nakłuwać takie szaszłyki. Później będziemy je grillować. Jeszcze będą bakłażany, nie? Wszystko musi być naturalnie. Aha. Co ty robisz? Dziurki. Kijkiem? No, żeby lepiej się smażyło. Noża nie było? Tam nóże. Kiedyś nie mieli nóża. Tutaj mamy już ugrillowane papryki. Etlere geçeceğiz artık. A tutaj bakłażany, cebulę i za chwilę będzie mięsko. A tutaj Emir Hodzia robi znowu dla nas herbatkę w samowarze. Semaver show! I grillujemy szaszłyki. O! Tak to wygląda, już gotowe. Nie widać Cię w tym dymie. Teraz tutaj powstaje sałatka z tych ugrillowanych warzyw. Ściągnięta jest skórka. Łatwo odchodzi, jak są już takie mięciutkie. I tutaj będziemy wszystko kroić. Tutaj jest właśnie szkoła i boisko. A tutaj sobie w cieniu siedzimy i grillujemy. A jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda w środku szkoła, w której Nuri pracuje, to podlinkuję Wam odcinek, który nagraliśmy kiedyś osobno. Razem z Nurim robiliśmy tour właśnie po tej szkole. Także wrzucę Wam link w przypiętym komentarzu. Tam możecie sobie zajrzeć. Tamam. Müdürüm bunu nasıl yapıyoruz şimdi? Bir gösterin. Çekelim Bunu onu. böyle çekiyoruz yenge hanım. Ha. Şöyle sıyırıyoruz. Bir de besmele çekiyoruz. Bismillah. Tamam. Şöyle de ekmekle yiyoruz. Aynen öyle. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Burada da salatamız da var. Tamam. Çekiyorum.
Nalewamy najpierw esencję tutaj z tego czajniczka z góry i potem tu z kranika dolewamy wodę. Teşekkür ettik. Afiyet olsun. Polonia, selam alabilir miyim? Wróciliśmy z grilla. Jedy, ale jest gorąco. No. A zanim wejdziemy do domu, jeszcze Wam tu coś opowiem może właśnie o tym. Tutaj na wejściu do bloku mamy taką piękną różę. Ale niestety w tym upale i w tej suszy większość już opadła. Zobaczcie, tak aktualnie wygląda nasz trawnik. Było bardzo zielono. Wszystko wyschło na wiór dosłownie. No na pewno Was to nie dziwi, że w Turcji jest bardzo gorąco i jest mocne słońce, ale tutaj na wschodzie Turcji szczególnie jest bardzo ciężki klimat, bo poza tym, że świeci mocno słońce, to jest też bardzo sucho. Mamy naprawdę niewielki procent wilgotności w powietrzu, więc wszystko po prostu od razu wysycha na wiór. I jeżeli chodzi o promieniowanie słoneczne, to ostatnio sobie sprawdziłam. My w tej chwili mamy tutaj na co dzień promieniowanie UV o wysokości 12. Dla porównania sobie zobaczyłam w moim mieście rodzinnym w Chodzieży w słoneczny dzień jest maksymalnie 6. Więc my tutaj mamy 2 razy mocniejsze promieniowanie. Dlatego właśnie bardzo ciężki klimat, żeby w ogóle tutaj miało coś rosnąć. Ale nasz sąsiad mimo to wytrwale tutaj próbuje jakoś sobie radzić. Założył ogródek, już Wam pokażę. Zobaczcie, tutaj właśnie pod naszym blokiem zrobił sobie ogródek. Wszystko jest ogrodzone taką siatką i różne warzywa ma tutaj wsadzone. I ma też zrobiony system nawadniania. Ma tutaj pociągniętego węża ogrodowego stamtąd i Wam już pokażę, co tam jest. Zobaczcie, tutaj od razu za płotem sąsiad ma taką beczkę i do niej właśnie jest podłączony wąż i tutaj ma nalaną wodę i widzę, że tutaj też są baniaki z nalaną wodą. Zbierać deszczówkę do tej beczki, no to nie ma szans, bo tutaj przez całe lato nie będzie w ogóle padać, więc sąsiad po prostu przywozi wodę z gór. Mamy tutaj niedaleko w górach źródełko i jest tam normalnie zamontowany kran, więc nie ma problemu, łatwo się tą wodę nalewa. I sąsiad zabiera sobie te baniaki do bagażnika, jedzie, nalewa wodę z tego źródła, przywozi ją sobie tutaj do tej beczki, nalewa i z tej beczki wszystko się tutaj mu w ogródku podlewa. Takie rozwiązanie. No i w związku z tym, że zrobiło się u nas ostatnio już bardzo gorąco i to nie tylko ze względu na pogodę, no to czas się pakować. No i teraz właśnie odpowiem Wam na 2 pytania, które ostatnio bardzo często zadajecie nam i w komentarzach pod filmami i w prywatnych wiadomościach, jakie do nas wysyłacie. Pierwsze pytanie, jak tam u nas w związku z tym, że mieszkamy tak blisko granicy z Iranem? Względnie spokojnie, ale widzimy pewne zmiany. Raz na kilka dni widzimy tutaj w okolicy latające tureckie samoloty wojskowe. Widać je normalnie tutaj na promenadzie. I mijamy też wojskowe samochody. I wiemy, że w centrum Van jest dużo więcej Irańczyków niż zazwyczaj. No a tak poza tym to względny spokój. Życie toczy się jak zwykle. A drugie pytanie oczywiście dotyczy przeprowadzki. No i powiedziałam teraz, że czas się pakować, ale to jeszcze nie to pakowanie. Jeszcze nie wiemy na 100%, kochani, więc no nic nie mogę powiedzieć. Jak już będziemy wiedzieć, to Wy na pewno też się dowiecie razem z nami. Musicie być cierpliwi, tak jak i my musimy być cierpliwi, a że stresuje nas to, no to po prostu zdecydowaliśmy się pojechać do Polski na krótkie wakacje, żeby po prostu nie siedzieć tutaj i nie zastanawiać się, nie myśleć w kółko tylko o tym,
bo i tak nie możemy tego wszystkiego przyspieszyć, także tam na pewno będzie nam łatwiej. I po to właśnie przyprowadziłam walizkę, bo muszę już się zacząć pakować. Mamy za kilka dni samolot. Właściwie dzisiaj, jak to dla Was nagrywam, jest środa. Samolot mamy w sobotę. Także następny vlog na pewno będzie już z Polski. No i to te najważniejsze informacje z tego, co tam u nas się dzieje. Że muszę teraz się spakować, ale powiem Wam, że do końca nie wiem co. No chyba będę musiała się spakować po prostu na różną pogodę, bo no, u nas to upały, a w Polsce widziałam przynajmniej w odzieży no tak nawet 20 stopni tylko i pada deszcz, więc trzeba będzie pewnie też coś z długim i jakąś kurtkę przeciwdeszczową zapakować. No cóż, no to zabieram się do roboty. Coś tutaj wstępnie wybrałam. Mam jedne dżinsy długie, jedne shorty. Tutaj mam jedną sukienkę na ramionczkach, taką długą, a drugą krótszą, z krótkim rękawkiem. Tutaj mam jeszcze kombinezon na ramionczkach. I tutaj mam takie cienkie spodnie, jedne, drugie. Taki ażurowy sweterek. I tutaj też mam jeszcze jakieś dwie bluzki z długim cienkie. Kilka t-shirtów. Tu mam jeszcze taki top na ramionczkach. Katana jeansowa, kurtka przeciwdeszczowa, przeciwwiatrowa. Pewnie ostatecznie będzie tego więcej, ale zobaczę. Poukładam to do walizki i sprawdzę, ile to miejsce zajmie. Na razie tak to wygląda. Jeszcze dużo miejsca, także spokojnie. No wiadomo, że to jeszcze nie wszystko. Jeszcze parę rzeczy mam w praniu, więc na pewno coś z tego dojdzie. I wiadomo, bielizna, kosmetyki, komputer, takie rzeczy. No ale na pewno się zmieścimy, tym bardziej, że Nuri z pewnością nie będzie dużo rzeczy pakował. Wiecie, jak to faceci. Gacie i gotowi. No, ja też staram się jak najmniej rzeczy pakować, wybierać tylko te najbardziej potrzebne ubrania i te, które najbardziej lubię nosić. No i tak zawsze potem na miejscu się okazuje, że i tak zabrałam za dużo i tak niektóre rzeczy wiszą w szafie. No ale tak to już jest. No nic. Także wiecie, co będę przez najbliższe dni robić. Trzeba dokończyć pakować tą walizkę, zmontować tego vloga. No i później będziemy już w podróży. Z podróży też na pewno będę dla Was nagrywać. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko poszło gładko, bez żadnych opóźnień i niespodzianek. I widzimy się w następnym vlogu już niedługo. Już teraz tak patrzę na tą moją rękę. Zobaczcie to. Mówiłam Wam, że tutaj jest takie nasłonecznienie okropne. Mimo tego, że większość dnia spędziłam dzisiaj w cieniu. I mimo smarowania się kremem z filtrem. Także wiecie, no mamy tutaj piękną promenadę i jezioro, które wygląda jak morze i jest w tym jeziorze przepiękna, przezroczysta woda. No ale niestety latem nie da się z tego korzystać, przynajmniej ja nie jestem w stanie w tej temperaturze, w tym słońcu. Także uciekamy do Polski trochę odetchnąć zielonym płucem. No dobrze, już nie przedłużam. Do zobaczenia w następnym vlogu już niedługo. Görüşürüz.